Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o tym, jak Sowieci przygotowywali kadry dla bezpieki w komunistycznej Polsce. Opowiem ze szczegółami o absolwentach szkoły NKWD w Kujbyszewie. Dowiecie się, jaką odegrali oni rolę w bezpiece komunistycznej Polski. A złotymi patronami kanału są pani Ewa Szemraj i pan Andrzej Maciejewski z Alaski, a także pan Maciej Ordon z Chicago. Czytając akta funkcjonariuszy komunistycznej bezpieki w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej, bardzo często możemy znaleźć w nich zapis Kujbyszewia. To resortowe określenie absolwentów szkoły NKWD w Kujbyszewie. Sowieci utworzyli ją wiosną 1944 roku z myślą o wyszkoleniu kadr, które miały stać się trzonem komunistycznej bezpieki w powojennej Polsce. To właśnie w tej szkole nauczyli się oni sowieckich metod pracy, które potem przenieśli na grunt komunistycznej Polski. Ofiarami tych metod były tysiące Polaków, prześladowanych tylko po to, aby komunizm mógł w Polsce trwać. Zerwanie przez Sowietów stosunków dyplomatycznych z rządem Sikorskiego w kwietniu 1943 roku przyspieszyło proces podporządkowania przez nich Polski. W planach Stalina Polska miała zostać skomunizowana i całkowicie uzależniona od Kremla. Na straży tego miała stać komunistyczna bezpieka. Tajna policja polityczna wzorowana na sowieckim NKWD. Przygotowania do jej utworzenia trwały od dawna. Już we wrześniu 1940 roku w ramach NKWD stworzono 200-osobowy specjalny batalion, złożony z odpowiednio wyselekcjonowanych Polaków, Żydów, Białorusinów i Ukraińców. Jego żołnierze zostali przeszkoleni w ośrodku NKWD w Smoleńsku, ale tylko część z nich zakwalifikowano do dalszego szkolenia w ośrodku NKWD w okolicach miasta Gorki. Sytuacja uległa zmianie w czerwcu 1941 roku po agresji III Rzeszy na Związek Sowiecki. Ten ostatni zaczął wówczas pilnie poszukiwać sojuszników na Zachodzie. W tej atmosferze 30 lipca 1941 roku doszło do podpisania układu Sikorski-Majski, który to układ przywrócił nasze relacje z Sowietami. To wyhamowało realizację planów Stalina wobec Polski. W kwietniu 1943 roku, po zerwaniu stosunków z rządem generała Sikorskiego, Stalin powrócił do realizacji pomysłu przygotowania kadr dla komunistycznej Polski, którą miała teraz się stać. Kadry dla bezpieki były oczywiście najważniejsze, ale nie od razu Sowieci zabrali się za to zadanie. Najpierw zajęli się tworzeniem nowej polskiej armii. Od maja 1943 roku w obozie Moskiewskiego Okręgu Wojskowego w Sielcach nad Oką tworzone były pododdziały kościuszkowskiej I Dywizji Piechoty, która 12 października 1943 roku zainicjowała swój szlak bojowy krwawą i bezsensowną bitwą pod Lenino. W sierpniu 1943 roku pierwszą dywizję piechoty przekształcono w pierwszy Korpus Polski, a w marcu 1944 roku w pierwszą Armię Polską. W październiku 1943 roku Sowieci utworzyli wzorowany na wojskach wewnętrznych NKWD Polski Samodzielny Batalion Specjalny. Jednostkę mającą walczyć na tyłach wroga.
W lipcu 1944 roku ten batalion został przekazany do dyspozycji kierownika resortu bezpieczeństwa Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. I dopiero jesienią 1943 roku zajęli się przygotowaniem kadr do służby w bezpiece komunistycznej Polski. Nie znamy jednak okoliczności podjęcia tej decyzji. Poszukiwania odpowiednich kandydatów do tego celu trwały przez wiele miesięcy, ponieważ istniał spory problem z ich znalezieniem. Postanowiono więc wykorzystać do tego celu obywateli sowieckich, którzy urodzili się na terenach przedwojennej Polski bądź mieli jakiekolwiek polskie korzenie. W ten właśnie sposób wyłoniono 270 kandydatów, którzy zostali następnie wysłani do ośrodka NKWD w Kujbyszewie. Oficjalnie funkcjonował on jako Szkoła Oficerska Armii Czerwonej nr 366. Tam odbyła się kolejna selekcja kandydatów. W jej rezultacie pozostawiono tylko 218 z nich. W tej liczbie, jak zapisano w dokumentach, Polaków z Polski było 168, a Polaków sowieckich 50. W rzeczywistości zdecydowana większość z nich była Rosjanami, Białorusinami, Ukraińcami i Żydami, którzy nawet nie potrafili posługiwać się językiem polskim. Kandydaci rozpoczęli intensywny 3-miesięczny kurs szkoleniowy. Nadzór nad tym kursem sprawowali dwaj oficerowie NKWD, pułkownik Dragunow i pułkownik Somow. Wśród wykładowców był tylko jeden, który posługiwał się językiem polskim. Był nim podporucznik Eisenleib-Wolf, który po wojnie znany był w Polsce jako pułkownik Leon Andrzejewski. W programie tego kursu oprócz przedmiotów ogólnych były także zajęcia o tematyce operacyjnej i śledczej. Słuchaczy uczono metod pracy wywiadu i kontrwywiadu, technik operacyjnych, werbowania agentów i pracy z nimi, a także metod śledczych i podstaw kryminalistyki. Ciężko to szło, bo morale kursantów nie było najlepsze. I tak przykładowo, pochodzący z Białorusi Borys Wróblewski, jak odnotowano w dokumentach, wracał z przepustek pijany i dopuszczał się kradzieży rzeczy należących do innych kursantów. Wiele do życzenia pozostawiał również poziom umysłowy kursantów. Przykładowo o niejakim Władysławie Łupianko napisano w opinii, że jest tępy, ograniczony i głupi. Uczy się źle i zajmuje tylko miejsce. Ale nie tylko morale i marny poziom umysłowy były problemem. Wielu kursantów, jak podkreślono w dokumentach, było politycznie nieuświadomionych, a nawet było jeszcze gorzej, ponieważ przejawiali tak zwane wrogie oblicze wobec Związku Sowieckiego. I tak przykładowo niejaki Jan Wilk potrafił po alkoholu wykrzykiwać, że nienawidzi Związku Sowieckiego i Armii Czerwonej. Ale wśród kursantów byli też tacy, z którymi wiązano spore nadzieje na przyszłość. Jednym z nich był niejaki Faustyn Grzybowski, Rosjanin urodzony w Mikołajewce koło Chersonia. To szkolenie zakończyło się ostatecznie 31 lipca 1944 roku. Każdy z kursantów otrzymał opinię końcową, w której znalazła się sugestia odnośnie dalszego jego wykorzystania. Na początku sierpnia 1944 roku pierwsza partia absolwentów Kujbyszewa została wysłana do Lublina. Tam przekazano ich do dyspozycji szefa resortu bezpieczeństwa PKWN, pułkownika Stanisława Radkiewicza. Wyróżniali się spośród innych jego funkcjonariuszy specyficznym ubiorem. Nosili jednakowego kroju spodnie i buty, tak zwane garmoszki, otrzymane jeszcze w Kujbyszewie.
Ale ten pierwszy kurs, który miał miejsce od kwietnia do lipca 1944 roku, nie był ostatnim kursem w Kujbyszewie, który miał wyszkolić bezpieczniaków dla komunistycznej Polski. W październiku 1944 roku kierownictwo resortu bezpieczeństwa PKWN wysłało do Kujbyszewa kolejną grupę funkcjonariuszy, tym razem liczącą prawie 100 osób, celem przeszkolenia ich pod okiem fachowców z NKWD. Potem odbyły się w Kujbyszewie jeszcze 2 tego typu kursy. Tyle tylko, że były one znacznie krótsze niż ten pierwszy i trwały około 3 tygodni. Dopiero w marcu 1945 roku zaczęto na miejscu organizować szkolenie dla polskich bezpieczniaków. Absolwenci Kujbyszewa szybko robili kariery w bezpiece. Zresztą jej potrzeby kadrowe w pierwszych latach funkcjonowania były naprawdę ogromne. W gruncie rzeczy kujbyszewiacy mieli wiedzę, przynajmniej teoretyczną, na temat tego, jak ona powinna działać. Nadszedł zatem czas na praktykę, a tu liczyło się najbardziej osobiste zaangażowanie każdego z nich w walce z wrogiem. Tym wrogiem było nie tylko połakowskie podziemie, ale również nieakceptujące komunistycznej władzy polskie społeczeństwo. Tak naprawdę dla bezpieczniaków z Kujbyszewa był to czas największej próby i wielu z nich tę próbę zdało celująco, stając się coraz bardziej bezwzględnymi i brutalnymi wykonawcami rozkazu. Wspomniany Faustyn Grzybowski, jeden z prymusów Kujbyszewa, został w sierpniu 1944 roku szefem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Białymstoku, a następnie szefem takiego urzędu w Lublinie i Wrocławiu. Karierę w resorcie bezpieczeństwa zakończył w 1956 roku jako dyrektor Departamentu Ochrony Rządu, późniejszego BOR-u. Inny z kujbyszewiaków, Longin Kolarz, był kolejno szefem WUBP w Rzeszowie, Bydgoszczy, Kielcach, a potem dyrektorem Centrum Wyszkolenia Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w podwarszawskim Legionowie. Z kolei Mikołaj Lachowski, Białorusin, który w ogóle nie potrafił mówić po polsku, w latach 1946-1949 kierował Wydziałem III Lubelskiej Bezpieki, który zwalczał podziemie, a karierę w resorcie ostatecznie zakończył w 1956 roku w randze wicedyrektora Departamentu Biura Ochrony Rządu. Z kolei wspomniany wcześniej Eisen Leib Wolf, opiekun pierwszego polskiego kursu w Kujbyszewie, jako pułkownik Leon Andrzejewski pełnił funkcję zastępcy kierownika Wydziału Personalnego Resortu Bezpieczeństwa, a potem został dyrektorem gabinetu ministra bezpieczeństwa publicznego. Z resortu odszedł ostatecznie 30 stycznia 1957 roku. Nigdy nie poniósł żadnej odpowiedzialności za swój współudział w organizowaniu stalinowskiego terroru. Październik 1956 roku nie był końcem kariery kujbyszewiaków. Wielu z nich pracowało dalej w resorcie, ale już w strukturach Służby Bezpieczeństwa, następczyni Urzędów Bezpieczeństwa. Dopiero w latach 70. nastąpiła pokoleniowa zmiana i absolwenci Kujbyszewa odeszli na upragnione emerytury. Spora część z nich została pochowana na warszawskich Powązkach, najważniejszej polskiej nekropolii. Nigdy nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności za terror i zbrodnie, jakich dopuścili się na tysiącach Polaków. W następnym moim filmie opowiem Państwu o toczącej się dzisiaj wojnie w Izraelu, która ma terrorystyczny charakter. Odpowiem na pytanie, dlaczego tak jest, dlaczego obie strony
tego konfliktu stosują terror, którego ofiarami są niewinni żydowscy i palestyńscy cywile. Dowiecie się, jakie są tego źródła. Ten film zatytułowałem „Dlaczego Izrael jest ojczyzną terrorystów”. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, pani Ewie Szemraj i panu Andrzejowi Maciejewskiemu z Alaski oraz kancelarii prawniczej Macieja Ordona w Chicago, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Michał Rychwalski, Dariusz Wietrzykowski, Artur Drogosz, Arkadiusz Strykowski, Bartłomiej Biegała, Wojciech Trojan, Jan Duda oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i wiosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.